Trochę ostrze. Niedawno wróciliśmy. Byliśmy na takich krótkich wakacjach we Francji. I jak jechałam, to myślałam, że będę bardzo zainspirowana i to będzie jakiś taki dla mnie też może twórczy czas. A będąc już tam, miałam ochotę tylko odpoczywać i pływać, jeść, spacerować i moje myśli krążyły w zupełnie innych kierunkach niż sobie zaplanowałam. Ale to chyba było dobre i potrzebne mi. Natomiast teraz jak już wróciłam, to jakoś nie mogę się odnaleźć i w sumie to wróciłam taka znudzona i próbuję jakoś na nowo znaleźć swoją rutynę i być może się zainspirować. Też ostatnio oglądam Sabrinę, nastoletnią czarownicę, serial z lat 90., który jest dla mnie jakiś taki nostalgiczny i podoba mi się ta estetyka, też nawet to slapstickowe poczucie humoru i jestem już na 3. sezonie, więc pora zacząć nowy tydzień i wrócić do dawnej rutyny. Zepsułam sobie statyw. To świetny początek vloga. Ostatnio myłam to okno i ono jest znowu brudne. Postanowiłam zarchiwizować swoje dawne notesy i pamiętniki i nadałam im takie etykiety z datami. Ten wiele przeżył. To widać. To był dla mnie też trudny czas. A to jest mój najstarszy. On nie ma daty, ale się zaczyna w 2004 roku. Jutro na lunch do pracy makaron ze szparagami i pomidorami suszonymi i parmezanem. Więc takie oto.
Otworzyli u nas te precle z Wrocławia. Dobra, czekaj, musisz mi przypomnieć, jak to się robi. To ja po prostu celuję. Smakuje jak mochi. Ładnie. Wzięłam się za aktualizację mojego miesięcznego budżetu na czerwiec, bo w tym roku wybrałam większy komfort, ale nieporównywalnie większy komfort, ale mniejsze zarobki niż w poprzednim roku. No i po prostu muszę też swoje nawyki do tego dostosować. To, z czego ścinam, to są oszczędności i inwestycje. I w tym roku udało mi się odłożyć naprawdę bardzo niewiele. Nawet nie tyle, ile w ciągu całego pół roku udało mi się odłożyć mniej niż miesięcznie odkładałam w poprzednich latach. Oprócz tego jeszcze zdarzyło mi się też podbierać z tego budżetu, więc naprawdę chciałabym w najbliższych miesiącach bardziej się zdyscyplinować i bardziej się pilnować, żeby totalnie mi się to nie rozjechało. Okej, ja tutaj założyłam sobie coś w innych. Nie wiem, co miałam na myśli. Okej, więc jeśli dobrze pójdzie, to chciałabym przeznaczyć na oszczędności i inwestycje w tym miesiącu 500 zł, żeby troszkę nadrobić ten rok. Zobaczymy, czy mi się to uda. W tej kolumnie mam wydatki, które regularnie zapisuję wraz z datą i kategorią. I robię to, aktualizuję to raz w tygodniu, żeby później nie mieć zbiorczo takiej długiej listy do uzupełnienia wydatków, tylko po prostu sobie to robię raz w tygodniu. No i wtedy też mam jakiś taki mniej więcej przegląd tygodnia i dzięki temu też staram się nie kupować niczego pod wpływem impulsu. Jest rzecz, którą zrobiłam impulsywnie i jest to założenie sklepu na Etsy i opłata w euro 70 zł, bo myślałam, że chciałam sprzedać po prostu pewien kolekcjonerski przedmiot. Wystawiłam 3 przedmioty. Nie sprzedał się żaden i żaden nie ma wyświetleń. I zapłaciłam za to. I jeszcze zapłaciłam jakieś tam za... Więc ogólnie to było nieprzemyślane z mojej strony i dam jeszcze szansę temu. Chyba powinnam więcej rzeczy wystawić. Tak czytałam, ale nie wiem, o co w tym chodzi. To jest jakaś przesada. I to tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję, że oglądałyście i oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa!